Jeżeli po raz 32 już jedziecie do Chorwacji, to najzwyczajniej pomińcie ten odcinek. Ja jestem Piotr, witam Was na kanale Fajna Telewizja. Zapraszam do oglądania odcinka z cyklu po raz pierwszy do Chorwacji. Przede wszystkim, jeśli jesteście nowi na moim kanale, witam Was serdecznie i zapraszam do subskrypcji kanału oraz do playlisty, w której znajdziecie sobie tematykę związaną z Waszymi zainteresowaniami. Jest elektronika, są wyjazdy, są podróże, jest motoryzacja, także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Przechodzimy do dzisiejszego odcinka, w którym chciałem Wam powiedzieć, jak przygotować się do wyjazdu po raz pierwszy do Chorwacji. Ponieważ już kilkakrotnie byłem, przejechałem ten odcinek i mam może nie tyle sporo do powiedzenia, ale przede wszystkim to, w jaki sposób ja to wykonuję, w jaki sposób się przygotowuję, aby te wakacje były dla Was przyjemnością i żebyście nie martwili się o to, czy dojedziecie, czy tam coś po drodze się nie zdarzy i tak dalej, czy Was coś nie zaskoczy. Warto wcześniej kilka kwestii sobie zweryfikować, sprawdzić, a przede wszystkim zapisać, zanotować. Dlatego ze mną dzisiaj taki segregatorek, w którym zaraz Wam powiem, co się dzieje. Przede wszystkim tak. Punkt pierwszy to analizuję trasę, którą będę jechał, czyli przez jakie państwa będę się poruszał, co tam jest potrzebne odnośnie właśnie przejazdu przez dane kraje, jakie są wymogi danego państwa. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć przede wszystkim o sytuacjach, które mogą Was spotkać na trasie odnośnie na przykład jakiegoś nieoczekiwanego zjazdu z autostrady, na przykład jakiegoś nieoczekiwanego problemu z połączeniem GPS, o którym teraz coraz częściej słychać, problemu z Waszymi urządzeniami. Tutaj oczywiście warto sobie zabrać nie tylko jeden telefon, warto też jakąś dodatkową nawigację, taką GPS bez internetu na przykład, lub też dodatkowy jeszcze telefon, aby mieć zabezpieczenie w razie czegoś, gdyby jedno z urządzeń Wam zawiodło. Także co wykonuję? Przede wszystkim tak, trasę planuję, tutaj akurat bazuję na tym przejeździe, który się tyczy przejazdu z Polski do Chorwacji przez Austrię, Czechy i Słowenię. Tak to wygląda, jeśli chodzi o punkty, które sobie zaznaczam, takie nie tyle orientacyjne, ale co przede wszystkim z możliwością postoju razem z kilometrażem oraz z szacunkową godziną przybycia na dany punkt. Jeśli na przykład ja planuję wyjechać o 4 godzinie, o której godzinie będę w danym punkcie i tak dalej poprzez całą moją trasę i dodatkowo miejsca, które są takie newralgiczne, przede wszystkim ważne jakieś zjazdy, a robicie to w ten sposób, że najzwyczajniej analizujecie sobie Waszą trasę, mniej więcej poprzez Google Mapy i jeśli widzicie taki dosyć ostry skręt, bo najczęściej ta Wasza trasa przebiega dosyć prosto, w takiej linii prostej, ale gdzieś tam jakiś skręt się pojawia, jakieś odbicie, załamanie Waszej ścieżki, tam też sobie przybliżam ten element trasy, no i robię sobie zrzut ekranu i na przykład sobie wydrukowałem, jak to wygląda, którędy powinienem zjechać, aby przede wszystkim nie mieć zaskoczenia na trasie, czyli dojeżdżam do takiego punktu, gdzie miałem zjechać, no i nagle na złość, bo wiecie, że złośliwość rzeczy martwych też działa, no i na złość się dzieje tak, że gdzieś tam nasza nawigacja coś pokazuje innego, zawiesiła się, no i gdzieś tam wyjechaliśmy na przykład z tunelu, co też często bywa, że po wyjeździe z tunelu chwilę musimy odczekać, zanim ta nawigacja znajdzie nasz punkt. Nieraz to jest kilka sekund, a nieraz nawet minutę, gdzie już możemy na przykład ominąć jakiś ważny, istotny zjazd. Dlatego też, aby być spokojnym, przede wszystkim o to chodzi, aby mieć spokojną głowę, nie dlatego, że musicie takie coś wykonać, tylko dlatego, że wiecie, że jesteście zabezpieczeni w razie jakichś sytuacji nieoczekiwanych na trasie. To jest bardzo istotne, aby to sobie przeanalizować i nie mieć problemu w tej kwestii właśnie w razie coś. Oczywiście 99% szansy jest, że nie dojdziecie do tego swojego na przykład segregatora lub też w jakiś sposób inny Wy sobie przeanalizujecie różne punkty. Tutaj wiadomo, każdy po swojemu to sobie może zrobić. Ja zrobiłem według punktów zatrzymania, gdzie jest możliwość na przykład skorzystania z toalety, w jakim kilometrażu to jest, gdzie po rozpoczęciu mojej podróży najzwyczajniej zeruję licznik
Następnie mniej więcej, bo oczywiście też tam bywa, że docelowo to się tak 100% 1:1 nie pokrywają te kilometraże, bo sobie to liczyłem według Google Map. Gdzieś tam zjedziemy, jakiś zjazd też tam parę metrów ma, paręset metrów wtedy dojdzie, no i gdzieś tam siłą rzeczy z biegiem trasy ten nasz kilometraż może wyglądać inaczej niż to, co spisaliśmy, ale mniej więcej szacunkowe punkty orientacyjne mamy zapisane, co też pozwala nam przeanalizować to, czy czasem nie zboczyliśmy z naszej trasy, bo tak bywało i to pomimo tego, że jechałem już któryś raz, bywało, że na przykład jadę i kurczę, jestem zdezorientowany, nie wiem, czy na pewno tędy już przejeżdżałem, czy powinniśmy tędy jechać, może gdzieś tam odbiłem nie tak jak trzeba, wtedy biorę mój segregatorek, sprawdzam mniej więcej kilometraż, aha, ok, CPN, OMV, czyli no oczywiście tutaj po staremu, nie patrzcie na te słownictwo, stacja benzynowa, OMV plus hotel, restauracja, dodatkowo zobaczcie, mam też zapisane cenę, kwotę, gdzie możemy się też zatrzymać, bo chodzi o to, że warto mieć zapisane punkty zatrzymania się po trasie, takie, aby na przykład przenocować, bo nigdy nie wiecie, ile ta trasa potrwa. O ile mapy Google'a Wam pokazują na przykład przejazd do punktu docelowego przez 12 godzin, doliczając jakieś tam postoje co 2-3 godzinki po 15-20 minut, zależy oczywiście ile potrzebujecie, doliczycie sobie do całej trasy 12 godzin plus tam 3 godzinki postoju, powiecie, ok, 15 godzin powinniśmy całą trasę przejechać. Oczywiście tak nie zawsze jest, może zdarzyć się różna sytuacja na trasie, może będzie jakiś objazd, może coś tam innego się dziać, więc też bywa, że będziecie na przykład musieli przenocować gdzieś tam wcześniej, nie tam, gdzie planowaliście, tak jak ja na przykład to planowałem w moim przejeździe do Chorwacji w Karlovac, gdzie to już była Chorwacja do pierwszego naszego noclegu w ten pierwszy dzień, ale to było około 1000 km do przejechania, więc dosyć spory odcinek. Mogło na trasie wystąpić coś innego, nieoczekiwanego i do tego punktu docelowego waszego najzwyczajniej nie dotrzecie gdzieś wcześniej, na przykład w Austrii, tak jak tu mam zaznaczone, musicie nocować, dlatego też mam punkty, gdzie w razie coś możecie sobie się zatrzymać, kilka hoteli spisanych, więc aby nie było tego, że na przykład gdzieś jesteście o 22, trzeba iść, kurczę, spać, bo tam wiecie, jedziecie z dzieciakami, już są zmęczone, no i nagle co teraz, trzeba szukać w internecie, internet słabo działa, także abyście tych właśnie problemów uniknęli, polecam Wam taką sytuację, aby sobie to wszystko wcześniej odpowiednio przeanalizować. W takiej, jak dzisiaj widzicie, w jakiś wielkanocny wieczorek, niedzielka, trochę spokoju, macie odpoczynku, zapiszcie sobie te ważne kwestie punktu lub też na telefonie sobie to zweryfikujcie, pozaznaczajcie. Może też wyglądać to w ten sposób. Ja tu dalej sobie też to, jak widzicie, robiłem, które znaki, nawet to, głównie ten segregator powstał w chwili, kiedy jechałem pierwszy raz, bo wiecie, ta trasa była jakimś wyzwaniem, trochę się tego bałem, aby nie zabłądzić, gdzieś tam niepotrzebnie nie skręcić, nie wiadomo, co tam mnie czeka w danym państwie, dlatego na przykład wydrukowanie takiej opcji dojazdu do miejsca docelowego, tam też na przykład możecie sobie podopisywać gdzieś jakiś kilometraż, bo Google Mapy domyślnie Wam podają czas dojazdu, czyli na przykład mamy tutaj godzina 39 minut do danego tu skrętu, więc możecie do tego sobie dopisywać jakieś punkty na trasie, jakieś mopy, gdzieś docelowe miejsca, w których możecie się zatrzymać. Także jak widzicie, ja na Bookingu nawet sobie wydrukowałem dostęp do jakiegoś pokoju, aby bez problemu sobie móc w razie potrzeby zarezerwować tam jakiś nocleg w trasie. Wydruk opcji przejazdu bez winiet, gdzie tam może wydłużyłby się Wasz wyjazd, bo Słowenia na przykład ma winiety 7-dniowe, później dopiero 30-dniowe. Planujecie, że przez 7 dni się wyrobicie, ale niestety Wasz wyjazd na przykład się przedłużył, bo gdzieś wcześniej musicie na przykład nocować. No i teraz wracacie przez Słowenię, no i nie chcecie tej winiety kupywać, bo tam jest na przykład krótki odcinek tej autostrady, możecie to ominąć, no i wtedy przyda się właśnie takie ominięcie Słowenii bez winiet
ty drogami krajowymi, nie autostradami. Także abyście najzwyczajniej byli zabezpieczeni, aby ta podróż była dla Was przyjemnością, aby te wakacje były dla Was najszczęśliwszą chwilą, którą właśnie będziecie spędzali ze sobą, z rodzinką i aby to była niezapomniana przygoda. Tego sobie i Wam życzę. Serdecznie Was zapraszam na odcinek, w którym pokazuję właśnie całą trasę z przebiegu dojazdu do Chorwacji. Zobaczcie sobie odcineczek, tam po kolei pokazuję punkty, gdzie się zatrzymaliśmy, na co zwrócić uwagę. Nie zapomnijcie, tak jak mówiłem, o subskrypcji kanału, bo na pewno w tej tematyce będzie jeszcze więcej odcinków, na które Was serdecznie zapraszam i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!